Dziś przeniesiemy się do świata pełnego ludowych podań i wierzeń, owianego mgłą mistycyzmu i niesamowitej atmosfery kreowanej przez ekspresję muzyczną. A świat ten przedstawi nam płyta Ulver Bergtatt. Ulver jest jedną z najbardziej nieszablonowych grup, którą zrodziła norweska scena black metalowa. Zostali założeni w 1993 roku w Oslo przez Garma, czyli klawiszowca i wokalistę. W tłumaczeniu na polski Ulver oznacza wilki, jednak ich muzyka zasadniczo różni się od muzyki prezentowanej przez nasze rodzime wilki. Powstali z black metalu, jednak w tym momencie muzyka ich wyewoluowała do form trudnych do sklasyfikowania. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o ich debiucie, czyli płycie nagranej w 1994 roku, czyli Bergtatt. Jest to album, który nie jest surowym black metalem. Dużo tutaj elementów folkowych, zaś ciekawostką jest to, że teksty zostały napisane w archaicznej formie języka duńskiego. Muzyka ma klimat wręcz baśniowy, co zresztą dobrze koresponduje z podtytułem albumu, czyli Zabrana przez góry, baśń w 5 rozdziałach. Bergtatt to koncept album oparty na jednej z norweskich legend, gdzie dziewczyna zostaje porwana przez mieszkańców gór, czyli trolle, by zamieszkała wraz z nimi w ich podziemnych domostwach. Całość opowieści jednak nie kończy się szczęśliwie. Album trwa około pół godziny, więc jest stosunkowo krótki, ale utwory zaś trwają po 6, 7, a nawet 8 minut. Więc utwory same są dość długie. Mi na przykład długość tego albumu bardzo odpowiada, ponieważ jak wiecie, lubię takie krótsze formy. Muzyka na płycie tchnie klimatem dawnych wieków oraz tradycji. Na pewno atmosferę kreują czyste śpiewy, flety oraz gitary akustyczne. Nie zabrakło również ostrych fragmentów, gdzie blackowe tremola przeszywa wściekły głos wokalisty. I tutaj zespół znalazł bardzo fajny balans między tymi spokojnymi a ostrymi fragmentami. Dzięki temu płyty słucha się wybornie. Według mnie płyty najlepiej słucha się w długie, zimowe, śnieżne wieczory. Wiem, że takowych u nas w Polsce ostatnio jak na lekarstwo, ale jednak. Motorem napędowym albumu są riffy bujające oraz solówki, które wprowadzają nas w ten niesamowity, tajemniczy klimat. I nawet nie znając języka, przed naszymi oczami stają obrazy, które są malowane muzyką. W ogóle to ma się wrażenie, jakbyśmy słuchali dźwięków nie z tej epoki. I tutaj należy docenić czysty wokal Garma, którego maniera wokalna jest ocierająca się o chóry gregoriańskie, a do tego podbita echem sprawia, że jego śpiew jest jakby nie z tego świata, na pewno bardzo uduchowiony. Na płycie każdy utwór jest najważniejszy. Tu nie ma słabych momentów. Tę płytę powinno się słuchać w całości i tak ją odbierać. Widać, że muzycy włożyli bardzo dużo, aby ten album brzmiał wspaniale, eklektycznie i mistycznie, co im się udało. To jedno z największych dzieł folk metalowych w ogóle. Jeżeli lubisz takie klimaty, to zapraszam do zapoznania się z tym albumem, jeżeli go nie znasz. To posłuchajmy fragmentów tej muzycznej opowieści. I Trollsko Kvaren Wild to utwór, który wprowadza nas w klimat albumu swoją mglistą atmosferą, gdzie riffy przelewają się jeden w drugi. Zaś śpiewny wokal Garma zaczyna historię o tym, że dziewczyna zaginęła gdzieś w lesie i nie potrafi z niego się wydostać. Soelen Gaerbak Asenet rozpoczyna się pięknym folkowym wstępem w towarzystwie gitary akustycznej oraz fletu, po czym przeradza się we wściekły black metal, a tremola gitarowe mają ukazać niebezpieczeństwo, w którym znalazło się dziewczę, będące same w środku lasu, zapada zmierzch, a trolle wyruszają na polowanie. Grablik Blefhunvaer to kolejny utwór, który zaczyna się spokojnym intro, by przerodzić się w nienawistny black metal. Tutaj blasty i tremola są dominujące, by ukazać dezorientację dziewczyny. Ona czuje na plecach już obserwujące ją oczy, stara się uciekać. W środku słyszymy fortepian oraz na jego tle kroki zdezorientowanej dziewczyny. En Stemme Locker to miarowy, spokojny utwór, w którym trolle zabierają dziewczynę do swojego podziemnego domostwa, a ona jest pod wpływem ich czarnej magii.
Utwór jest przepełniony smutkiem i melancholią. Do tego w tle słyszymy powolną melodeklamację oraz zaśpiewy kobiece. I na zakończenie Bergtatt i Iltfjeld-Kamrene. W tym utworze również mamy połączenie black metalu z gitarami akustycznymi i chóralnymi zaśpiewami. W tym utworze dziewczyna zostaje zamieniona w kamień i na zawsze pozostanie w tym górskim otoczeniu. Tutaj chciałem nadmienić, że sorry za mój łamany norweski, ale po prostu czytać ten język to jest prawdziwy koszmar, a co dopiero mówić. Zapraszam teraz do przyjrzenia się okładce oraz wkładce. Okładka jest w tonacji fioletowo-szarej. Na pierwszym planie narysowano las pokrywający wzgórze, w tle zaś fale wzburzonego morza. Na tle lasu występuje logo Ulver. Okładka jest surowa, jednak tajemnicza jak zawartość muzyczna. Wkładka jest w tonacji monochromatycznej. Na rozkładówkach po lewej stronie dość mroczne foty członków na tle norweskich krajobrazów. Po prawej teksty utworów. Wkładkę zamyka strona, gdzie na tle odwróconego pentagramu jest nieznany mi tekst po norwesku od Garma. Na czarnej płycie CD jest tylko logo zespołu. Na stronie zamykającej pudełko na tle zamglonego lasu wyszczególniono tytuł płyty i tytuły utworów, info dotyczące nagrania albumu oraz loga wydawców. Bergtatt to płyta monumentalna i epicka o chłodnym, atrakcyjnym brzmieniu, na której w sposób umiejętny połączono elementy folkowe wraz z ostrymi gitarami i blastami perkusyjnymi. To coś więcej niż zwykła rozrywka. To opowieść starca, który przy trzaskającym ogniu opowiada dawno zapomniane dzieje, które już nie wrócą. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!